So initially it was designed, as you see, as an egg with a gold interior, yes? Wstępne projekty wyglądały tak, że to było takie jajko ze złotą powłoką w środku. But the point I'd like to make here, ale taki punkt, znaczy to, co chciałbym nam przekazać przez to, when you felt the little presence here, the little charge between these two devices. Kiedy mogliście odczuć to działanie tego urządzenia, ten ładunek, I actually feel my hair stand up a bit, you know? Czuję takie podniesienie, wznoszenie się jego głowy. There's a reason why that electric field would affect seed germination. To jest właśnie ten powód, dla którego tego typu pole wytwarzane przez takie urządzenia przyspieszyłoby wzrost nasion. I wish I could help you to understand how beautiful the symmetry is. Chciałbym móc być w stanie pokazać nam, jak piękna jest ta symetria. Because that electric field can do things like affect the regeneration of bone. Yeah? Ponieważ tego typu pole, tego typu technologia jest na tyle skuteczna, że może wspomóc regenerację kości. And to understand that, by to zrozumieć, I'd like to invoke a chemical analog to make that scientific for you, hopefully. Chciałbym oprzeć się takiego na badaniach pochodzących z dziedziny chemii, które to udowodnią. How many here, how many have been to a chemistry class? Kto z nas uczęszczał na lekcję chemii? Okay. And how many here in their chemistry class remember the concept of what's called a redox potential, oxidation reduction potential? Ilu z nas pamięta ze swojej lekcji chemii coś, co się nazywa oxidation reduction? Redox. Redox. Jeżeli nie znamy, to znaczy, że nie pamiętamy z naszej lekcji chemii. Well, you see, in chemistry, there's only a few things you need to know about a liquid to know if that liquid will support life. W chemii tak naprawdę potrzeba nam znać tylko kilka cech charakterystycznych płynu, żeby wiedzieć, czy ten płyn będzie w stanie podtrzymywać życie. If you're looking at the water in a living cell and you want to know if the water in that living cell is going to be cancerous or healthy. Jeżeli patrzymy, czy badamy wodę, która znajduje się wewnątrz żywej tkanki, żywego organizmu i chcemy wiedzieć, czy ta woda będzie miała właściwości rakotwórcze, czy też będzie zdrowa, you measure only three things. Mierzymy, czy badamy tylko trzy aspekty. Electrical resistance, opór elektryczny, pH or acidity, pH, kwasowość, and redox potential. I właśnie ten potencjał reduksowy. Yeah? And by making that measurement, i poprzez robienie tych badań, pomiarów, it's called biologic terrain analysis. Jest to tak jakby biologiczne badanie terenu, tak to się nazywa. Or the bioelectronics of Vincent. Lub też, tak to się też nazywa, jak pokazuje. And the point is that you then immediately know if that water is cancer or if it's part of a healthy cell. Po zrobieniu takiego badania na wykresie możemy stwierdzić, czy ta woda ma właściwości rakotwórcze, czy jest to zdrowa i pozytywnie działająca woda. So why would the redox so immediately tell you if the water was cancer or health? I teraz widzimy, dlaczego aspekt tego redoksu ma znaczenie w determinowaniu, czy ta woda ma właściwości kancerogenne, czy jest zdrowa. You know, if you have some nice fresh lemon juice in the morning and you're eating your live enzyme food, then your water will have good redox. Kiedy
jeżeli mamy taki nawyk picia na przykład soków ze świeżych cytryn lub jedzenia surowych warzyw i owoców, wtedy ta nasza woda w naszym organizmie ma właśnie właściwości takie zdrowotne. But if you're living on Coca-Cola and fried food, kiedy jednak żyjemy na Coca-Coli i tych fast foodach, gotowanych, smażonych potrawach, wtedy przesuwamy właściwość wody w tamtym kierunku rakotwórczym. So, what is redox? Czym jest ten redoks w takim razie? In your chemistry class, Na lekcjach chemii the definition is electron availability to react. redoks odnosi się do takiej zdolności, ilości elektronów zdolnych do reagowania. Availability to reaction, yes. Which is to say, charge distribution efficiency. Czyli dotyczy to tej zdolności do przekazywania i dystrybucji ładunku. In other words, fractality. Innymi słowy, sprowadza się to po prostu do frakcyjności. It's Pat Flanagan who helped me figure that out. I to Pat Flanagan pozwolił mu to połączyć te dwa działy. So fractality in water has long been measurable. I także tak nam okazuje się, że potencjał fraktalny wody był już od dawna mierzony, już dawno temu można było to robić. If the water distributes charge well, you're healthy. If the water isolates charge, that's called cancer. Czyli w wielkim skrócie, jeżeli woda ma zdolności dzielenia się tym ładunkiem swoim, wtedy jest zdrowa. Jeżeli dla siebie tak jakby zatrzymuje ten ładunek, dzieli się dalej, wtedy jest rakotwórcza. So, why have we not been measuring fractality in air since we know what it is in water? Dlaczego więc nie badaliśmy tej samej właściwości w powietrzu, jeżeli wiedzieliśmy, jak to robić w wodzie? Here's Korotkov measuring fractality in air, right? I tutaj mamy mierzenia fraktalności powietrza Korotkowa. And here is the effect of the purify on that measure. I tutaj jest efekt, jaki miała ta piramida, ta uleczająca piramida na badania. You take the gold egg device. Bierze się takie urządzenie, tej złotej jajka. This is what it did to Korotkov's transducer. I to właśnie był wynik, taki był wynik tych pomiarów. Turn the lights on again. Można powiedzieć. So, essentially, if you walk into a room where the air is fractal, your aura goes, you feel kind of good. Tak właśnie zachowuje się nasza aura po wejściu do pomieszczenia, w którym powietrze jest fraktalne. Whereas, if you walk into a metal room where your aura cannot unpack, you feel. Natomiast tak zachowuje się, tak reaguje nasza aura, kiedy wchodzimy do pokoju, w którym nie może się ona rozpakowywać, nie może się rozwijać i wzrastać. So the purify or devices which create the fractal field are addressing this issue. Czyli te piramidy, te jajka, tego typu urządzenia wspomagają ten proces, działają właśnie w tym zakresie. I'd like to give you two very fun examples. I teraz chciałbym nam podać dwa takie bardzo fajne przykłady. One, Pierwszy. did you know that rainbows only happen in fractal air? Czy widzieliście, że tęcze pojawiają się tylko i wyłącznie w powietrzu fraktalnym? Think about it. Pomyślcie o tym. I provided proof yesterday that fractality conjugation is the cause of rainbows. Wczoraj właśnie pokazywano nam dowody na to, że ta fraktalna konjugacja powietrza jest powodem powstawania, czy umożliwia powstawanie tęczy. Because the light itself can't fuse. You see, it doesn't get that phase conjugation. Ponieważ światło samo z siebie nie może podlegać tej fuzji, nie może przebiec tej fuzji. For fun studying that question, you go to the ocean on a pristine day at sunset and you look for the green flash. Żeby zweryfikować to, możemy pójść nad brzeg morza podczas takiej przepięknej pogody przy zachodzie słońca i szukamy takiej jakby zielonej poświaty.
You know what the green flash is? Wiecie, czym jest ta zielona poświata? On a perfect sunset, on a perfect sea, on a perfect day, just before the sun goes down, you see a green flash. Tuż przed tym, jak słońce zniknie za horyzontem na idealnej plaży podczas idealnej pogody, w idealnym powietrzu, będziemy w stanie zobaczyć taki zielony błysk. Very excellent physics. To jest właśnie idealna nauka, idealna fizyka. What does that require? Fractal air. Yeah? Czego to wymaga, żeby zaistniał taki efekt fraktalnego powietrza? Let me give you one more example that you can take home with you. Jeszcze kolejny przykład, który będziemy mogli ze sobą zabrać do domu. Have you ever noticed that when you walk into a room that's air conditioned, you're more likely to yawn? Czy zauważyliście u siebie takie zachowanie, że kiedy wchodzicie do pokoju, który ma klimatyzację włączoną, jesteście bardziej podatni na ziewanie? You know why? Wiecie dlaczego? The air in the air conditioner went through metal fins, which depleted the capacitance, the charge in the air. To powietrze, które przechodzi przez klimatyzację, przechodziło poprzez te takie jakby żebra, te takie metalowe elementy, które pozbawiają je fraktalności. So air conditioned air is very not fractal. Czyli to powietrze przepuszczone przez klimatyzację, czy to klimatyzacja jest zupełnie niefraktalne. It's charge depleted. Jest tak jakby pozbawione ładunku zupełnie. It's opposite to spin dense. Jest przeciwieństwem tego. Which means the oxygen is no longer soluble. You lose oxygen solubility. The ability to absorb and contain oxygen is lost. Czyli to powietrze, także przez to my tracimy zdolność do wchłaniania, przyjmowania tlenu. And whenever your brain says I'm short on oxygen, you go. A wynikiem takim praktycznym tego jest, że kiedy nasz mózg ma niedobór tlenu, ziewamy. So those are two examples of why you need fractal air. And guess what? Without fractal air, no bliss. I to były takie dwa praktyczne przykłady, dla których potrzebujemy tego fraktalnego powietrza. No i zgadnijcie, jeżeli nie mamy fraktalnego powietrza, nie ma mowy o uczuciu błogostanu ekstazy. So, I'm just suggesting to you that when you understand what it is that's making your life charge dense, able to absorb charge, is when you can absorb life. I to jest właśnie taki, on stara się nam pokazać, w jaki sposób działa to, że kiedy możemy zyskiwać, powiedzmy, a kiedy tracić ten ładunek, czyli zdolność zyskiwania tego ładunku, a co za tym idzie zdolność tak jakby wchłaniania, pozyskiwania życia. So the applications for devices which create this dielectric, the purify, the applications which which this purify can be used for. Okej, teraz będzie kilka właśnie zastosowań, jak można skorzystać z tego typu struktury, tego typu urządzenia. This is where we get into things like eliminating electrosmog. To jest na przykład, możemy dzięki temu pozbywać się czy eliminować coś, co się nazywa takim elektronowym smogiem.